Dzień dobry, witam Was na kanale Tłuste Gary. Już chwilę nie było dnia jedzenia, a więc dzisiaj pokażę Wam, co obecnie jem. Na święta było mnóstwo jajek w różnej postaci, zatem teraz chwilę od nich odpoczywam. Dzisiejszy jadłospis jest również bez mleka, a także dla osób, które przechodzą właśnie adaptację lub po kilku dniach wracają do ketozy. Nie przedłużając, zaczynam od kawy. W kawiarce zaparzam około 200 ml kawy. Gorącą przelewam do wyższego naczynia, dodaję łyżeczkę kakao, szczyptę cynamonu, około 3 łyżek mleka kokosowego oraz łyżkę oleju MCT. Za pomocą blendera miksuję wszystko przez około 30 sekund na wysokich obrotach. Kawa jest gotowa. W czasie jej picia zabieram się do przygotowania pierwszego dzisiaj posiłku. Po świętach w lodówce została domowa kiełbasa, więc dzisiaj przepis z jej wykorzystaniem. Na desce kroimy ją w połówki lub plasterki, można również użyć np. parówek. Kolejno jedną średnią paprykę kroimy w cienkie paseczki oraz kalarepę w kostkę. Zamiast kalarepy można użyć cukinii, można również zamienić czerwoną paprykę na zieloną, żółtą, co kto lubi. Na patelni rozgrzewamy olej kokosowy i na gorący przekładamy wszystko. Posypujemy oregano oraz granulowanym czosnkiem. Mieszamy chwilę, zmniejszamy moc i przykrywamy pokrywką. Dusimy około 15 minut, aż papryka z kalarepą zmiękną. Zdejmujemy pokrywkę i smażymy około 5 minut, aż odparuje nadmiar płynu. Gdy będzie gotowe, zmniejszamy moc, wsypujemy 4 łyżki posiekanej natki pietruszki, doprawiamy solą i pieprzem, dodajemy łyżeczkę octu balsamicznego oraz 2 łyżki nasion dyni. Mieszamy chwilę, aż wszystko się połączy i gotowe. Danie dzielimy na pół. Można schłodzić i schować do lodówki na kolejny dzień. Dla osób, które chciałyby więcej zjeść, polecam tutaj jeszcze garść orzechów. Po kilku godzinach przyszedł czas na obiad, który będzie również drugim i ostatnim posiłkiem. Jest bardzo syty, zatem do kolejnego dnia mamy już jedzenie z głowy. Ostatnio często jadam tak przygotowanego steka, gdyż połączenie tych składników najbardziej mi odpowiada i jest to po prostu pyszne. Do około 3 łyżek masła, można również użyć masła klarowanego, dodajemy 2 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Listki świeżego rozmarynu kroimy drobno i mieszamy z masłem. Na desce w mniejsze kawałki kroję steka z antrykotu. Przy wyborze steku wybieram przeważnie te o marmurkowatej strukturze. Są przynajmniej dla mnie o wiele smaczniejsze, czasami jest to ribeye. Na patelni rozgrzewam masło klarowane i na gorący tłuszcz kładę steka. Podsmażam do ulubionego poziomu i dodaję przygotowane wcześniej masło. Zmniejszam moc. Gdy masło się rozpuści, mieszam je z kawałkami mięsa. Stawiam patelnię na bok i doprawiam solą. Stek jest gotowy. Zjadamy jeszcze ciepłe.
Pod filmem macie zamieszczoną listę składników oraz makro. Jeśli chcielibyście więcej takich prostych i w miarę szybkich przepisów na zaplanowanie całego dnia, napiszcie proszę w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym filmie.